Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Dzisiejszy odcinek stanowi kontynuację tematu niedokończonych inwestycji drogowych w Polsce. Tym razem opowiem Wam o porzuconych inwestycjach, które po latach przystoju w końcu udało się zrealizować. Olimpijka. Autostrada A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą została otwarta w roku 2012 tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Historia jej budowy sięga jednak kilkadziesiąt lat wstecz i ma związek z inną imprezą sportową. W skali Europy A2 jest szlakiem łączącym Berlin z Moskwą. Dlatego z okazji Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w roku 1980 władze PRL-u podjęły decyzję o budowie dwóch fragmentów tej autostrady: z Wrześni do Konina oraz z Nieborowa do Warszawy. Kilkanaście lat temu w internecie krążył demotywator zatytułowany Polskie inwestycje. Niedokończony wiadukt nieistniejącej autostrady nad niewybudowaną linią kolejową. Tą nieistniejącą autostradą była właśnie Olimpijka. Niewybudowaną linią kolejową jest odnoga centralnej magistrali kolejowej w stronę Gdańska, a niedokończony wiadukt znajdował się w okolicy miejscowości Baranów, słynnej obecnie z powodu lokalizacji planowanego centralnego portu komunikacyjnego. Prace na odcinku Nieborów-Warszawa były prowadzone bardzo niemrawo, wybudowano tylko kilka wiaduktów, mostów i przepustów. W przecince przez Puszczę Bolimowską powstała dwupasmowa droga leśna z resztkami masy bitumicznej. Niewydolna gospodarka schyłkowego PRL-u nie podołała tej inwestycji i została ona na wiele lat porzucona. Ponieważ współczesna autostrada A2 w całości pokrywa się z przebiegiem dawnej Olimpijki, wszystkie wybudowane w latach 70. i 80. obiekty zostały wyburzone i można je aktualnie zobaczyć wyłącznie na archiwalnych zdjęciach. Współczesne podejście do budowy autostrady również nie obyło się bez problemów. Przetargi na 2 z 5 odcinków wygrała chińska firma Kowek, która nie wywiązała się z umowy i trzeba było w awaryjnym trybie szukać zastępczych wykonawców, aby autostrada do Warszawy mogła zostać otwarta przed rozpoczęciem Euro 2012. Wspomniany demotywator jest dziś w połowie nieaktualny. Dzisiaj musiałby brzmieć: ukończony wiadukt istniejącej autostrady nad niewybudowaną linią kolejową, gdyż A2 przechodzi wiaduktem nad zachowaną rezerwą terenową dla centralnej magistrali kolejowej Północ. Obwodnica Wałbrzycha. Zachodnia obwodnica Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 jest aktualnie w budowie i jest szansa na oddanie jej do użytku w tym roku. Droga ta ma jednak długą i burzliwą historię. Przeglądając dawne zdjęcia lotnicze lub satelitarne Wałbrzycha, widzimy odcinek drogi zaczynający się na przedłużeniu ulicy Kusocińskiego i kończący się po 2 km w polu. Korzystając z Google Street View, możemy nawet przejechać się po żwirowej nawierzchni i przyjrzeć się ekranom akustycznym schowanym za krzakami. Droga ta była budowana w latach 1997-2002. Na pewnym odcinku została położona pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej, wybudowano kładkę dla pieszych nad drogą oraz postawiono wspomniane już ekrany akustyczne. Ostatecznie umowa została zerwana, co ma związek z aferą korupcyjną. Jeden z wątków w aferze polegał na tym, że miasto dwukrotnie zapłaciło firmie budowlanej za wiadukt, którego budowa nawet się nie rozpoczęła. W roku 2006 osoby zamieszane w aferę zostały skazane wyrokiem sądowym. W międzyczasie zmienił się status administracyjny Wałbrzycha. Przestał on być miastem na prawach powiatu i realizacja inwestycji przeszła na barki Generalnej Dyrekcji, która rozpoczęła proces projektowania. Sprawę ponownie skomplikowało odzyskanie przez Wałbrzych praw powiatu w roku 2013. Ostatecznie, po wielu latach, po zakończeniu procesu projektowania, osiągnięciu porozumienia między Generalną Dyrekcją a miastem i zabezpieczeniu finansowania, w roku 2018 ogłoszono przetarg na budowę. Przebieg początkowego odcinka obwodnicy został nieco zmodyfikowany, jednak nowa obwodnica wykorzysta ślad wytyczony przy pierwotnym podejściu do jej budowy. Dodatkowo, zamiast pierwotnie planowanej jednej jezdni, obwodnica będzie posiadała przekrój 2 jezdni o 2 pasach ruchu. Po ponad 20 latach historia zamierza zatem do szczęśliwego finału. Istniejące ekrany akustyczne wreszcie spełnią swoją rolę. Węzeł Tuszyn. Odcinek autostrady A1 pomiędzy miejscowością Głuchów a Piotrkowem Trybunalskim był pierwszym wybudowanym odcinkiem A1. Został oddany do użytkowania w roku 1989.
Już wtedy zaplanowano budowę wschodniej obwodnicy Łodzi, czyli dalszego fragmentu A1. W związku z tym na północnym krańcu odcinka w obrębie węzła Tuszyn wybudowano kilka obiektów inżynierskich z myślą o późniejszym ich wykorzystaniu przy przedłużeniu A1 w kierunku północnym. Przez ponad 20 lat podróżujący drogą krajową nr 1 z południa na północ Polski przejeżdżali pod nieużywanymi wiaduktami widmo. Budowa wschodniej obwodnicy Łodzi ostatecznie ruszyła dopiero w roku 2013. Wiadukty ze względu na zły stan techniczny oraz niedostosowanie do współczesnych norm musiały zostać wyburzone i wybudowane od nowa. Odcinek autostrady omijający Łódź otwarto 1 lipca 2016 roku. Trasa toruńska. Fragment ekspresowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S8 nosi nazwę trasy toruńskiej. Droga ta została dostosowana do parametrów drogi ekspresowej w latach 2009 i 2013, ale istniała już wcześniej. Budowę rozpoczęto w 1977 roku i pierwszą część trasy otwarto w roku 1981. Na odcinku między węzłami z ulicą Mary Wilską i Modlińską wybudowano 4 jezdnie, wewnętrzne dla ruchu tranzytowego i zewnętrzne dla ruchu lokalnego. Jezdnie przebiegały po estakadach, jednej prawie 200-metrowej, a drugiej ponad 700-metrowej. Ze względu na złą jakość wykonania, estakady tranzytowe zamknięto w latach 1982-84 tuż po otwarciu estakad zewnętrznych. Nieużywane estakady niszczały przez kolejne lata, aż do roku 2005, kiedy to rozebrano je w związku z możliwością zawalenia się. Skrzyżowanie z ulicą Łabiszyńską pierwotnie zrealizowano w formie jednopoziomowej jako skrzyżowanie z Wyspą Centralną z pozostawieniem rezerwy na estakady. W 1993 roku wybudowano również filary przyszłych estakad. Ostatecznie w roku 2010 w ramach budowy S8 i tak trzeba było je całkowicie wyburzyć i wybudować od nowa. Obwodnica Augustowa. Obwodnica Augustowa jest częścią trasy Via Baltica, która ma połączyć Litwę, Łotwę i Estonię z Polską oraz pozostałymi państwami Europy Środkowej. Pierwsze propozycje przebiegu obwodnicy zostały przedstawione w roku 1996. W roku 1999 Generalna Dyrekcja zatwierdziła do realizacji wariant przez Dolinę Rospudy, co wywołało pierwsze protesty społeczne. Protestujący sprzeciwiali się wytyczeniu drogi przez teren projektowanego rezerwatu przyrody, argumentując, że Dolina Rospudy stanowi unikalny i delikatny ekosystem. Mimo protestów i pojawiających się propozycji alternatywnych wariantów omijających Dolinę Rospudy, kontrowersyjny wariant był nadal procedowany i w roku 2007 podpisano umowę na budowę drogi. W międzyczasie w Polsce wyznaczono obszary Natura 2000 i Dolina Rospudy stała się jednym z nich. W związku z tym Komisja Europejska stwierdziła, że budowa jest prowadzona z naruszeniem przepisów unijnych oraz krajowych i rozpoczęto procedurę mającą na celu wstrzymanie budowy i nałożenie kar na polski rząd. Protesty organizacji ekologicznych nasiliły się. Rząd nie zamierzał jednak dawać za wygraną i budowa była kontynuowana, lecz tylko na fragmencie niekolidującym z obszarem chronionym. W kolejnych miesiącach sądy administracyjne uchyliły decyzje lokalizacyjne, środowiskowe i pozwolenie na budowę drogi. W konsekwencji Generalna Dyrekcja zerwała umowę na budowę, a nowy rząd postanowił zmienić przebieg obwodnicy na wariant przez raczki, aby ominąć chronione tereny. W ramach nieudanej inwestycji wybudowano rondo, 3,8 km drogi z kompletną nawierzchnią i 2 wiadukty nad obwodnicą. Kolejne 1,7 km drogi, w tym wiadukt obwodnicy nad ulicą Raczkowską, nie zostały ukończone. Na nieużywany odcinek drogi wjechał w roku 2012 samochód Google, dzięki czemu został on uwieczniony w aplikacji Google Street View. W roku 2011 podpisano umowę na budowę obwodnicy w nowym wariancie, omijającym Dolinę Rospudy. Co ciekawe, zarówno za pierwszym, jak i drugim podejściem do budowy obwodnicy przetarg wygrała ta sama firma Budimex. Początkowe kilka kilometrów obwodnicy pokrywa się ze starym wariantem, dzięki czemu część robót wykonanych za pierwszym podejściem nie została zmarnowana. Obwodnica została oddana do użytkowania w listopadzie 2014 roku. Dziś fragment starego śladu można już tylko wypatrzyć na zdjęciach lotniczych, gdyż został on zaorany, a niedokończony wiadukt został wyburzony w roku 2014. Dziękuję Tomkowi z forum Skyscraper City
oraz innym wymienionym osobom i firmom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.